Niemalże dokładnie rok temu miałem ogromną przyjemność przedpremierowo zaprezentować dla Was Hyundai Santa Fe 5. generacji. Był to egzemplarz przedprodukcyjny, a dziś po roku samochód znajduje się już obok mnie i będę miał przyjemność zaprezentować Wam, jak tym samochodem się również jeździ. W tym materiale oczywiście pokrótce omówię stylistykę, wnętrze, drugi rząd siedzeń, trzeci rząd siedzeń oraz bagażnik. Jednak jeśli interesuje Cię ta kwestia bardzo szczegółowo, to odsyłam do mojego poprzedniego materiału. Egzemplarz obok mnie jest w wersji Platinum z napędem hybrydowym typu plug-in, a więc niemalże topowa wersja tego samochodu. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał CarTest. Zanim przejdziemy dalej, oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla Was testować coraz lepsze samochody, a jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach, kliknij dzwoneczek na dole. Dzięki. Od kiedy ostatni raz widziałem ten samochód na żywo, minął już niemalże rok, jednak gdy widzę ten samochód dziś obok mnie, wciąż stylistyka bardzo udana, wyjątkowa i niesamowicie mi się podoba. Auto niemalże niczym nie przypomina inne modele koreańskiego producenta. Przód jest bardzo prosty, reflektory zostały całkowicie odmienione z nitką świateł dziennych w kształcie litery H, a sama litera H jest takim motywem przewodnim stylistyki tego samochodu, jak podkreślałem to w premierowym materiale. A więc zderzak również ukryta litera H zakreślona bardzo ładnie. Centralnie mamy dodatkowe automatycznie otwierane klapki, gdy jest potrzeba chłodzenia tego samochodu. Na bokach mamy prawdziwe przeloty powietrza pionowe, dodatkowe wloty powietrza również centralnie, a pomiędzy reflektorami mamy atrapę chłodnicy, która w wersji europejskiej nie jest wyposażona w dodatkowe światło z bliżej nieznanego powodu, ponieważ inne samochody na rynku mają takie oświetlenie. Wygląda to znacznie lepiej, jak widzieliście to na przebitkach we wprowadzeniu. Czekam na Wasze opinie w komentarzach, czy nowy Hyundai Santa Fe wygląda lepiej ze świecącą linią pomiędzy reflektorami, czy bez niej w wersji europejskiej. Linia boczna pojazdu kontynuuje kanciatą, prostą stylistykę, jaką widzieliśmy z przodu. Jeśli chodzi o wymiary, auto jest o 45 mm dłuższe niż poprzednia generacja, a rozstaw osi został przedłużony o 50 mm, aby zagwarantować jak największą przestrzeń w drugim i trzecim rzędzie siedzeń. To, co bardzo podobało mi się, gdy widziałem ten samochód po raz pierwszy na żywo, to nadkola bardzo napompowane, wielowarstwowe, a więc pierwsze przetłoczenie znajdziemy jeszcze na błotniku, następnie same nadkola są wykończone czarnym plastikiem i wyraźnie się załamują, jednak we wnętrzu mamy klasyczne półkole. Felgi, wcześniej mówiłem, że w standardzie otrzymamy felgi 20-calowe, jednak specyfikacja końcowa jeszcze nie była znana. Dziś wiadomo jest, że zupełnie podstawowa wersja nowego Hyundai Santa Fe, a więc odmiana Smart, będzie miała felgi 18-calowe aluminiowe, jednak już od wersji Executive otrzymamy felgi aluminiowe o rozmiarze 20 cali. Na ten moment nic nie jest wiadomo, aby felgi 21-calowe były oferowane na polskim czy szerzej mówiąc europejskim rynku, jednak w Stanach Zjednoczonych jest taka możliwość. Nadwozie jest wielobarwne, a więc same progi są wykończone szarym plastikiem, również ze srebrnym wykończeniem. Następny główny kolor nadwozia, cała linia ciemnego wykończenia, co również, jak widzicie, ta linia opada nieco mocniej. Dach w kolorze nadwozia i czarne relingi dachowe, dzięki czemu ten samochód prezentuje się naprawdę bardzo pozytywnie. Odstające klamki z przyciskiem do otwarcia i zamknięcia, masywne lusterka z dodatkowymi kierunkowskazami, a na błotnikach znajdziemy ciekawe wykończenie z emblematem Santa Fe. Tył pojazdu jest bardzo kontrowersyjny, zupełnie inny i również nie przypomina on żadnego innego modelu z oferty Hyundai'a. Troszeczkę stylistycznie przypomina on może model Staria, jednak tutaj mamy zupełnie inne światła, które teraz są poziomo i podobnie jak z przodu, tylko tym razem światła pozycyjne są w kształcie litery H. Centralnie przeliterowany ogromny napis Santa Fe, oczywiście płaski znaczek Hyundai'a, sam zderzak, wyraźne przetłoczenia i ukryte kierunkowe
Kierunkowskazy. Niestety Santa Fe, podobnie jak Tucson i inne modele koreańskiego producenta, kierunkowskazy ma umiejscowione bardzo nisko, co według mnie po prostu nie wypada dobrze i negatywnie wpływa na nasze bezpieczeństwo. Światła przeciwmgielne i światło wsteczne jest ukryte bardzo nisko w zderzaku, tak nisko, że nie byłem w stanie tego dostrzec podczas premierowego nagrania. Na klapie bagażnika ogromny spoiler z ukrytą wycieraczką oraz trzecim światłem stopu i opcjonalnie możemy w tym miejscu również mieć dodatkową kamerę, a obraz z niej wyświetla się na wirtualnym lusterku, co dostępne jest w pakiecie technologicznym. A przechodząc do bagażnika, oczywiście przycisk w normalnym miejscu, klapa unosi się bardzo wysoko, jest ona masywna i to, co jest plusem, to również bez problemu mogę pod nią stanąć i nie uderzę o blokadę bagażnika. Nasz dzisiejszy egzemplarz jest w wersji 7-osobowej, a więc jak widzicie mamy złożone oparcia trzeciego rzędu siedzeń, jednak do tej kwestii przejdziemy za chwilę. Na początek, jeśli chodzi o zmiany w wersji produkcyjnej, to zamawiając odmianę plug-in hybrid otrzymujemy dodatkowo taką torebkę, plecaczek na przewody, który zabiera troszeczkę niestety miejsca i również zmieniło się wykończenie dodatkowej skrytki za trzecim rzędem siedzeń, ponieważ teraz mamy dedykowane specjalne wypełnienia na zestaw naprawczy. Wcześniej było to po prostu luźne i gdy tego się pozbędziemy, to mamy dedykowane miejsce na roletę, jednak w wersji plug-in hybrid niestety nie możemy jej tutaj jakkolwiek zmieścić, natomiast w wersji hybrydowej już występuje taka możliwość. Jeśli chodzi o pojemność bagażnika, to w poprzednim materiale wspomniałem, że pojemność to 725 litrów, jednak był to wariant przedprodukcyjny i wartości nie były jeszcze do końca znane. Dziś są już znane i są bardzo szeroko rozpisane, a więc wszystkie widzicie w tym momencie na ekranie. A przechodząc do specyfikacji takiej jak nasza, a więc wariant 7-osobowy z napędem hybrydowym typu plug-in, minimalna pojemność bagażnika po złożeniu oparć trzeciego rzędu siedzeń to 621 litrów do linii okien, 985 litrów do linii dachu, a po złożeniu oparć tylnej kanapy wzrasta ona do 1942 litrów. Maksymalnie w wersji hybrydowej, gdy mamy wariant 5-osobowy, pojemność bagażnika to 2032 litry. Niestety Hyundai do dziś nie informuje, jaka jest pojemność bagażnika, gdy mamy rozłożony trzeci rząd siedzeń. Jednak gdy to zrobimy i pozbędziemy się tej rolety, której demontaż jest bardzo prosty, to gdy złożymy oparcia trzeciego rzędu siedzeń, a robi się to bardzo prosto, wystarczy pociągnąć za sznureczek i postawić oparcia. Również ten sznureczek możemy przyczepić na takie rzepy, to gdy mamy trzeci rząd siedzeń ustawiony niemalże pionowo, to myślę, że pojemność tego bagażnika może sięgać nawet spokojnie 250 litrów, jednak jest ta przestrzeń bardzo wąska. Warto jednak zaznaczyć, że oparcia trzeciego rzędu siedzeń możemy postawić nieco bardziej leżąco, a więc bardziej komfortowa pozycja do podróżowania w trzecim rzędzie siedzeń, natomiast wpływa to negatywnie na pojemność bagażnika. Z praktycznych rozwiązań po lewej stronie znajdziemy gniazdko 12 V oraz uniwersalny haczyk zarówno na zakupy, jak i dodatkową siateczkę, a po prawej stronie znajdziemy drugi taki uchwyt oraz przyciski do złożenia oparć tylnej kanapy. A więc rozkładając ponownie trzeci rząd siedzeń i rozkładając automatycznie oparcia drugiego rzędu siedzeń, otrzymujemy praktycznie idealnie płaską i równą podłogę. Przestrzeń ładunkowa jest przeogromna, imponująca wręcz i całościowo jestem naprawdę pod wrażeniem, jak praktyczny i ogromny jest to samochód. Wnętrze zupełnie nowego Hyundai Santa Fe 5. generacji prezentuje się bardzo świeżo, nowocześnie, modernistycznie. Stylistycznie jest to już w tym momencie bardzo podobne do najnowszego Hyundai Tucsona po faceliftingu, jednak gdy ten samochód debiutował rok temu, był czymś zupełnie nowym. Bardzo świeże podejście do stylistyki, zachowując wszystkie elementy, które znamy z innych modeli koreańskiego producenta. A więc centralnie znajdziemy wyświetlacz o rozmiarze 12,3 cala od systemu inforozrywki. Za kierownicą drugi wyświetlacz o dokładnie tej samej przekątnej zamiast tradycyjnych zegarów. W tym samochodzie nie znajdziemy już klasycznych analogowych tarcz, jednak w standardzie, w zupełnie podstawowej wersji wyposażenia otrzymujemy wyświetlacz o przekątnej zaledwie
4 cali, jednak już od wersji Executive prezentuje się to praktycznie tak samo jak w naszym dzisiejszym egzemplarzu. Tunel środkowy masywny z ogromnym panelem od klimatyzacji fizycznym, co jest jak najbardziej na plus, jednak większość elementów zarządzamy poprzez mały 6-calowy wyświetlacz centralnie. To, czego nie do końca rozumiem, jeśli chodzi o stylistykę tego samochodu, gdy już nim jeżdżę któryś dzień, to nie do końca wiem, po co te przyciski w tym miejscu. Znaczy, oczywiście rozumiem ich funkcję, ponieważ są one również podpisane i jak najbardziej jest to czytelne. Jednak z drugiej strony dziś praktycznie wszystko uruchamiamy poprzez wyświetlacz, a gdy uruchomimy Apple CarPlay czy Android Auto, które w tym samochodzie są bezprzewodowe, to zakładam, że nigdy podczas jazdy nie wykorzystamy żadnego z tych przycisków. Na dobrą sprawę wystarczyłaby regulacja głośności i przycisk od świateł awaryjnych, a reszta jest po prostu w tym samochodzie zbędna. Na plus 2 ładowarki indukcyjne, porty USB typu C, 2 miejsca na napoje, które są ogromne i spokojnie zmieścimy tutaj nawet litrową butelkę wody, co jest bardzo na plus. Również w drzwiach dość duże schowki. Jakość wykonania również na bardzo pozytywnym poziomie, choć te elementy są plastikowe, tak samo jak miały one miejsce w wersji przedprodukcyjnej. Liczyłem, że to się zmieni w wersji produkcyjnej, jak wciąż jest tak jak jest, a więc mogło być po prostu nieco lepiej. Pozytywną rzeczą w tym samochodzie jest schowek, który otwiera się zarówno w tę stronę, jak i od tyłu, a więc pasażerowie drugiego rzędu siedzeń mogą sięgnąć po coś z centralnego schowka. I tak jak mówiłem Wam wcześniej, Santa Fe 5. generacji jest pierwszym samochodem na świecie, który ma tego typu rozwiązanie, co jest bardzo na plus. Schowki znajdziemy również w desce rozdzielczej, mały w tym miejscu, większy w standardowym miejscu, również dodatkowa półeczka na drobiazgi. Kolejna skrytka jest pod tunelem środkowym, przestronny, praktyczny, naprawdę bardzo pozytywny samochód, jednak nie będę się już rozgadywał, ponieważ bardzo szczegółowo omówiłem go podczas mojego premierowego filmu, a więc jeśli chcesz wiedzieć więcej, odsyłam do tamtego materiału i również nie będę siadał w drugim i trzecim rzędzie siedzeń, ponieważ są one dokładnie takie same jak ostatnim razem, więc również jeśli interesują Cię te kwestie, odsyłam do mojego poprzedniego materiału, a teraz przejdźmy do danych technicznych nowego Hyundai'a Santa Fe. W moim poprzednim materiale nie było jeszcze pewne, jakie dokładnie będą napędy, jakie będą miały parametry. Pewne było tylko, że Santa Fe będzie dostępny tylko i wyłącznie z układami hybrydowymi, klasyczną hybrydą oraz hybrydą typu plug-in. Dziś wiadomo, że są to hybrydy troszeczkę słabsze niż miało to miejsce rok temu, a więc standardowa hybryda ma 215 koni mechanicznych, a hybryda typu plug-in 253 konie mechaniczne. Oba układy napędowe mają maksymalny moment obrotowy na poziomie 367 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Jeśli chodzi o nasz dzisiejszy egzemplarz, to jest to hybryda typu plug-in, a więc mamy dość dużą baterię o pojemności 13,8 kWh, a napęd przekazywany jest na wszystkie koła poprzez 6-stopniową skrzynię automatyczną. Hybryda typu plug-in jest najmocniejsza, a więc również najszybsza. Czas do setki 9,3 sekundy, prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 170 km na godzinę. Jednak o tej hybrydzie troszeczkę porozmawiamy, ponieważ mam kilka zastrzeżeń do tego układu napędowego. Jednak zanim do tego przejdziemy, sprawdźmy, jak ten samochód faktycznie przyspiesza ze startu zatrzymanego. Przełączmy się więc w tryb sportowy, wyłączmy również kontrolę trakcji. Do tego przycisk znajdziemy po lewej stronie, nie musimy grzebać w ekranie. Zapnijmy pasy i sprawdźmy, jak ten samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego. Gaz w podłogę, nic się nie dzieje, żadnego podtrzymania obrotów. Minimalne opóźnienie. Wyrwał do przodu, wszystko przerzucił, co było w bagażniku. No i całkiem sprawnie. Choć oczywiście trzeba zaznaczyć, że Santa Fe nie jest samochodem do dynamicznego startu zatrzymanego. Włączmy już kontrolę trakcji. Santa Fe jest samochodem, który z założenia jest bardzo komfortowy, luksusowy i mamy nim przemierzać setki, jak nie tysiące kilometrów. Choć to ostatnie bardziej pasowało do poprzedniej generacji, ponieważ była ona na początku dostępna również z silnikami wysokoprężnymi. Teraz mamy układy hybrydowe, zwykłą, klasyczną hybrydę oraz hybrydę typu plug-in, a nasz dzisiejszy egzemplarz jest dedykowany bardziej do miasta, ponieważ ten samochód musimy ładować codziennie, aby miał on sens, ponieważ mamy dość ciężką baterię i realnie możemy wykorzystywać pełne możliwości tego samochodu tylko i wyłącznie, gdy mamy naładowany akumulator. I tutaj pojawia się moje pierwsze zastrzeżenie do tego samochodu, ponieważ gniazdo do ładowania jest
typu drugiego, a maksymalna moc ładowania to zaledwie 3,6 kW. A więc nie ma szansy z szybkiego naładowania tego samochodu na ładowarkach samochodów elektrycznych. Wkrótce nie będzie możliwości naładowania tego samochodu na żadnej ładowarce samochodów elektrycznych, ponieważ pozbywają się dystrybutorzy złącza typu drugiego. Więc z taką mocą ładowania ten samochód będziemy ładować w domu, no myślę, że spokojnie 4, nawet może 5 godzin, a więc nie do końca jest to komfortowe. Ładowanie gdzieś w centrum handlowym podczas zakupów również będzie trwało i zdecydowanie nie naładujemy tego samochodu do końca. Ma to sens, gdy będziemy tym samochodem jeździć do pracy i nasz pracodawca udostępni dla nas ładowarkę. Jednak w każdym innym przypadku mija się to po prostu z celem, ponieważ konkurencja, nie dość, że niektóra już oferuje złącza CCS, to również oferuje możliwość ładowania nawet 50 kW i naładowania całej baterii, nawet dwukrotnie większej, w ciągu pół godziny. W przypadku Santa Fe niestety nie ma szans, a więc na co dzień, jeśli będziemy przemierzać tym samochodem więcej niż 65 km, które obiecuje producent, a realnie około 55 km, to będziemy mieli nieco wyższe zużycie paliwa. A wyższe oznacza, że na co dzień w mieście będziemy zużywać około 8-8,5 litra na każde 100 km podczas jazdy nieco bardziej dynamicznej, podczas jazdy spokojnej około 6,5-7 litrów na każde 100 km. Choć oczywiście, gdy naładujemy ten samochód, możemy oczekiwać zużycia paliwa na poziomie około 1,5 litra na każde 100 km, jeśli nasz dystans będzie około 50-60 km i będziemy jechać z pełni naładowaną baterią. Jednak jeśli chodzi o komfort podróżowania, to jestem pod ogromnym wrażeniem, jak dobrze tym samochodem się jeździ. Zawieszenie może nie jest idealne, jest takie sprężyste, czuć nierówności, jednak samochód większość nierówności pokonuje bardzo płynnie, troszeczkę zabuja, jednak komfortowo, wyciszenie na bardzo dobrym poziomie. I to, co podoba mi się w tym samochodzie, to również zestaw audio. Nasz dzisiejszy egzemplarz ma zestaw audio Bose, jak niektórzy z Was piszą w komentarzach. Jestem po prostu pod wrażeniem, jak dobrze gra ten zestaw audio. Łączność Apple CarPlay, streamowanie muzyki z internetu, jakość jest po prostu rewelacyjna. Na poprawienie komfortu w tym samochodzie również pozytywnie wpływają podgrzewane i wentylowane fotele, podgrzewana kierownica, bardzo dobra widoczność, układ kierowniczy, który jest precyzyjny, tak jak teraz. Zawieszenie troszeczkę się wychyla podczas jazdy na rondzie, czy wcześniej na łukach. Podróżowanie tym samochodem jest po prostu niesamowicie pozytywnym i komfortowym doznaniem. Mógłbym tym samochodem pokonywać, myślę, spokojnie setki, jak nie tysiące kilometrów i nie czułbym po prostu zmęczenia. Wadą tego samochodu jest fakt, że mamy pomniejszony zbiornik paliwa o 20 litrów. Co prawda brzmi to strasznie, jednak wciąż zbiornik ma 47 litrów pojemności. Jednak wciąż zasięg tego samochodu na pełnym zbiorniku w trasie już będzie mocno ograniczony do kilkuset kilometrów, a więc również nie do końca pozytywnie. Cennik nowego Hyundai Santa Fe jest już znany. Auto zaczyna się od niemalże dokładnie 200 000 złotych, co sugerowałem w moim premierowym filmie rok temu. 199 900 zł. Podstawowa wersja wyposażenia i od razu układ hybrydowy 215 koni mechanicznych. Taka wersja jak nasza, czyli wersja Platinum, to wydatek już 263 000 zł bez 100 zł. Dopłata do wersji hybrydowej typu plug-in to jest 20 000 zł. Gdy chcemy mieć 7 miejsc, kolejne 5 000 zł, a w naszym dzisiejszym egzemplarzu mamy tylko i wyłącznie dokupiony pakiet technologiczny, a więc cyfrowe lusterko, wyświetlacz head-up na szybie i kilka mniejszych dodatków jak ładowarki indukcyjne i jest to kolejne 5 000 zł. A więc taki egzemplarz jak nasz to wydatek około 293 000 zł. Z jednej strony nie jest to tanio, brzmi to strasznie, jednak pamiętam, jak kilka tygodni temu testowałem Lexusa UX 300H hybrydowego, 200 koni mechanicznych i on kosztował 273 000 zł. Kilka tygodni wcześniej testowałem Citroena C5X w wersji plug-in hybrid i on również kosztował około 270-280 000 zł. Więc biorąc pod uwagę
że tutaj dostajemy ogromny samochód, 7 miejsc, dużo większy komfort, bogatsze wyposażenie, nagle okazuje się, że te 283 tysiące złotych to nie jest taka straszna cena. Nawet gdy kupimy topową wersję kaligrafii, no to jest to około 300 tysięcy złotych. Wtedy mamy wersję 6-osobową, mam nadzieję, że wkrótce Wam ją pokażę. Jednak patrząc na to z tej perspektywy i podciągając Hyundai'a troszeczkę pod markę premium, może to nie jest marka premium, jednak ten samochód jeździ, wygląda, ma komfort niczym samochody marek premium, to nagle nie wydaje się to być tak wysoka cena. Ogromną wadą jest układ hybrydowy typu plug-in, który ma bardzo niską maksymalną moc ładowania, dość niewielką baterię jak na dzisiejsze czasy, choć to mam nadzieję, że wkrótce się zmieni podczas jakiegoś faceliftingu, odświeżone zostaną układy napędowe i Hyundai dogoni po prostu konkurencję. Jednak pomijając te kwestie, to jest to naprawdę fantastyczny samochód, naprawdę przyjemnej cenie. Ciężko jest w nim znaleźć po prostu wady. Auto rzuca się w oczy, ma odważny, ciekawy wygląd. I powiem Wam szczerze, że bardzo chętnie zakupiłbym ten samochód jako auto na co dzień. Ogromne, masywne, wiele do niego możemy zmieścić. W podróż 7 osób również, może bardziej 6. Jednak możemy jechać naprawdę w pokaźną liczbę osób w dłuższą trasę. Choć jeśli zastanawiacie się nad tym samochodem, to ja na Waszym miejscu skłaniałbym się bardziej ku wersji klasycznej, hybrydowej niż hybrydzie typu plug-in, ponieważ jest ona praktyczniejsza na co dzień. Chyba że mieszkacie w domku jednorodzinnym, macie fotowoltaikę, nadmiar prądu i możecie po prostu ten samochód ładować codziennie w garażu lub dojeżdżać również do pracy i ładować ten samochód codziennie, ponieważ w każdym innym przypadku hybryda klasyczna będzie po prostu lepszym wyborem. Dzięki za uwagę. Zachęcam Cię do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze robisz, polubienia tego filmu. Czekam na Twoją opinię na temat nowego Hyundai'a Santa Fe 5. generacji i do zobaczenia następnym razem. Dzięki. Cześć.